W sumie. Ja się ustawiłem i sobie to rozmieniłem. O. Siema. Widzę, że jesteśmy live. W sumie powinienem powiedzieć dzisiaj siemanko, witam w mojej kuchni. Dajcie mi sekundę. O, i to powinno być wszystko widać. Trochę inny setting tym razem. Dajcie mi sekundkę, tylko sobie poudostępniam sobie info o streamie. Live teraz. Dobra. Discord udostępniony. YouTubek. Ale będą mnie bolały plecy po tym streamie, coś czuję. Za chwilę będę wszystko tłumaczył, co widać na ekranie, co jest czym, dlaczego to jest na ekranie, dlaczego nie ma mnie. Otastnie. Oj, 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 oj. Udostępnij w aktualności. Live teraz. Great. Udostępnij. Dobra. Jeszcze tylko jakąś muzyczkę w tle sobie puszczę. Może nie Orba, a Mechanicus Soundtrack. O, to jest idealne. Zobaczmy, czy to będzie słychać. Przechwytywanie dźwięku macOS. Słychać, cudnie. Włączę sobie tylko jeszcze podgląd czatu. A, witam panie Szymonie. Witam, dobra. Cudnie. Więc tak. Potrzebuję jakiegoś wskaźnika. To się nada. To się nada. Więc tak. Na czym będzie dzisiejszy stream polegał? Mianowicie zagramy sobie w Titanicusa, ale wcześniej też opowiem, co się zawiera w podstawowym boksie, a co ja będę wystawiał na planszę. Też opowiem, jak plansza wygląda, jak wyglądają zasady. Będzie dużo gadania. Dobrze, że mam naszkowane trochę picia, to nie padnę z tego. Pytałeś ostatnio o zasięg laseru mojego, 30 metrów na spokojnie. Ocie, panie. To sobie chyba ten laser załatwię. Więc tak, pierwsza rzecz, żeby zagrać w Titanicusa, potrzebujemy naszych pięknych robocików. Najlepszą rzeczą chyba na start nie jest jakieś komponowanie rzeczy sobie samemu, tylko ogarnięcie sobie takiego boksa startowego. One są w dwóch edycjach, zwykła i Grandmaster, Definitive Master. Generalnie w jednej są, co tu jest? Są Rivery, dwa Castusy i 2 Warhoundy. A w tej Grandmaster zamiast Riverów są Warlordy. Cała reszta jest tak samo, czyli mamy miareczki, czyli wszystkie te nasze wskaźniki, miareczki. Przyrządy do mierzenia łuków strzału. Co jeszcze? Nasze figureczki piękne. Rulebooki. Rulebook tak naprawdę jeden. Generalnie mając tylko i wyłącznie ten jeden rulebook można sobie pograć. I to już, tak już całkiem nieźle. Mamy reference sheety, w których mam takie podstawowe rulesy. Ja sobie używam ich jako takiego dodatkowego wyświetlaczyka. Mamy kostki. Kostki standardowe oczywiście. Nasze piękne szósteczki. Ale mamy też kostki. Tu są dziesiątki. One są do rzucania specjalnych ruchów. I są kostki, które de facto mogły być żetonami wydawania orderów. I są też 3 bardzo specjalne kostki reaktora, w co trafiamy, czyli kostka lokalizacyjna,
i skaterowa, czyli jak mamy rzeczy, które strzelają i trafiły i w którą stronę mają polecieć. Generalnie tych kostek lepiej nie zgubić, bo ich się chyba praktycznie, poza takim setem kości za ponad 100 nie da się ich tak łatwo kupić. Więc, więc lepiej ich nie zgubić. Poza tym mamy sobie żetonik startu. Mamy te pojedyncze żetoniki, ich jest 6, oznaczające różne rzeczy na mapie. Cały ten teren, który tutaj widać, to są rzeczy moje własne z innych zestawów. Tu na przykład jest mata Skill Teama, tu są rzeczy z Imperial Manufacturum czy czegoś takiego. I co tam jeszcze jest w zestawie? Są panele, terminale, o których za chwilę sobie więcej opowiemy. To może zrobimy tak. Ja sobie przejdę z drugiej strony. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. Generalnie cały ten setup, który sobie tutaj zrobiłem, jest srogi. Ale mam nadzieję, że dalej mnie słychać z mikrofonu, choć może być mnie nie słychać. Przestawmy sobie go w drugą stronę. Cudnie. A, jeszcze poza tymi rzeczami, które pokazałem, są karty stratagemy, na których można, są różne rzeczy, które można w trakcie gry użyć. Tutaj akurat w tym pojedynku nie będziemy tego używać. Jest jeszcze tona znaczników do oznaczenia rzeczy na terminalach i same terminale, które są najciekawszą rzeczą chyba według mnie. Oczywiście poza modelami. Więc tak. Każdy z naszych tytanów ma swój terminal i każdy baner chorągwia naszych rycerzy ma swój mały terminalik. I co na nim się znajduje? Mam nadzieję, że to będzie nieźle widać. Mam nasze command role, czyli to na jakim rzucie zdajemy nasz command check, jeśli chcemy wydawać specjalne rozkazy, o tym za chwilę. Mamy nasz ballistic skill, czyli nasz check na jakiej co trzeba wyrzucić, żeby trafiali z daleka. Nasz weapon skill, co trzeba wyrzucić, żeby trafiali z bliska. Czyli jak tuczemy się na piąchy, używamy weapon skill, jak strzelamy z daleka, używamy ballistic skill. Nasz speed, i tu są dwie wartości, jest 7 i 11 w tym wypadku. 7 to jest zwykła wartość, 11 to kiedy puszujemy reaktor. Maneuvers to jest ile razy może się skręcić o 45 stopni dany tytan. Normalnie ma 2, ale można też kulać na reaktor i wtedy jest 4. I mamy nasze serwitory, nasze punkty serwitorów, czyli ile mamy serwitorów na pokładzie, którzy w danej turze pomogą nam naprawić tytan. Dobra. Mamy też miejsce na nasze ordery, jeśli nam się udadzą, informacje o wielkości tytana, czyli tu jest akurat 6. I to jest ważne przy niektórych rzutach i rulesach. Nasze punkciki. Mamy ile mają void shieldów i na jakim plusie będą je zdawali, a potem kiedy się skończą, ile mają punktów reaktora. I najważniejsze punkty reaktora to są pomarańczowe i czerwone. Wtedy dzieją się różne testy. Jak jest na zielonym albo na żółtym, to jest ok. Mamy też nasze punkty życia de facto, czyli mamy head, body i legs, które w zależności na tego, na którym są stopniu, to powodują różne inne rzeczy. Jeśli dostaliśmy tyle woundów heada, że jesteśmy na ostatnim na trójce, to dodajemy sobie tutaj critical hita, to będzie potem widać na drugim panelu. I w zależności od tego, czy jesteśmy na 1, 2, 3, dzieją się dodatkowe rzeczy. Przeważnie to jest obciążenie reaktora, albo jakieś liki, albo inne rzeczy. To jest generalnie fajna mechanika. I mamy naszą miejscówkę na brońki, która akurat już pokażę na kolejnym panelu. I chyba tyle, jeśli chodzi o terminale. Będę wszystko tłumaczył w trakcie gry. Knighty mają trochę to bardziej uproszczone, bo nie mają void shieldów, tylko mają zwykłe ion shield, one trochę inaczej działają. Bo jak void shield spadnie w tytanie, to trzeba będzie go specjalnym rzutem postawić. Mają też zamiast plazma reaktora mają structural pointsy i w zależności od tego, ile się zbije, no to wtedy jeden albo kolejny tytan Knight zostaje niszczony.
I zamiast kart od broni pojedynczych mają wszystkie wylistowane, jakie są dostępne. I też mają analogicznie Ballistic Skill, Weapon Skill, Speeda, Komanda, Scale'a ich, więc bardzo, bardzo podobnie. Dobra, udało mi się to w miarę szybko i zgrabnie wyjaśnić. Teraz zobaczę, czy ktoś coś pisze. Nikogo nie ma. Nie, jeszcze mam. Dobra. Mam wszystko tu, kamera działa. No nikt nie piśnie. Tak, nikt nie piśnie. Stary robi wykład, to nikt nie piśnie. Odwrócę sobie mikrofon w drugą mańkę. Dobra. Co do rulesów i jakie mamy tryby, fazy gry, więc mamy tak. To wam postawię i sobie też jako reminder. Czyli mamy tak. Strategy phase'a, gdzie ustalamy sobie nasze wszystkie ordery i rzucamy sobie naszymi specjalnymi ósemkami, czy chcemy jakiś order wydać. I tu rules jest taki, że jak za pierwszym razem nie zdamy naszego command checka i nie uda nam się dać jakiegoś rozkazu danemu tytanowi, to nie możemy ich więcej wydać. Ale na przykład jak wszystkie 3 pod rząd wyjdą nam rulesy, to dajemy 3 rozkazy na różne tytany. Co do rozkazów, one są fajne. Czyli możemy zrobić emergency repair, że zamiast strzelać w fazie strzału, to będziemy sobie naprawiać tytana. Możemy dać split fire, bo większość tytanów ma więcej niż jedną brońkę, co nie? Tutaj akurat ma jedna, druga i fista. Więc możemy sobie zadeklarować, że będziemy strzelać w różne cele każdą brońką. Domyślnie strzelamy zawsze wszystkimi brońkami w jeden target. Co jeszcze mamy? Tu mamy repaira, split fire, mamy first fire, czyli zamiast ruszać się w fazie ruchu, to będziemy strzelać, czyli jedną bronią. Czyli mamy tak de facto dodatkowy strzał, to jest bardzo przydatny order. Mamy full stride, czyli zamiast strzelania możemy się chyba ekstra ruszać. Akurat tego praktycznie nigdy nie używałem. Mamy charge'a, czyli to samo, ale musi zakończyć się na innym tytanie i wtedy jeszcze mamy bonus do uderzenia. I mamy też shutdown, czyli na przykład nasz tytan jest tak przegrzany, tak zmasakrowany, że musimy go wyłączyć. Jak to było? Próbował pan włączyć i wyłączyć? Dokładnie to samo robimy z tytanem. Więc to był nasz strategy phase. Potem mamy movement phase, czyli ruszamy naszymi tytanami, ewentualnie używamy first fire'a. Potem mamy damage control, czyli rozpatrujemy wszystkie stany krytyczne, które były wcześniej, czyli tutaj naprawiamy sobie, regenerujemy osłony i inne rzeczy, to będę tłumaczył w trakcie. Mamy combat phase, czyli sobie strzelamy i mamy end phase. End phase jest potrzebny do tego, żeby nadać wszystkie stany krytyczne, czyli na przykład na którymś z tytanów mamy wycieki reaktora, to w tym phase'ie dodajemy wszystkie obrażenia, cuda i inne niewidy, wszystko tu się dzieje i wtedy kończy się tura, następuje kolejna. Więc tak pokrótce. A jak to się wszystkie robi, wszystkie hity, inne rzeczy, walki, ruchy, etc., to będę już tłumaczył w trakcie, bo to chyba będzie najsensowniej. O kurde, ale was się tutaj nagromadziło. Co tam piszecie? Nie przeszkadzaj, profesor od Titanicus tłumaczy. Tak, stary tłumaczy, dokładnie. Niechaj stary pokaże mordkę, to będzie 100% więcej widzów. Tutaj macie mordkę. Max co mogę wam pokazać. A może zagrać w pokera tymi figurkami? Raczej nie. Nie może, bo potem trafi jakiś HR na jego wpis, że na spotkanie maluje i straci statusy premium. Widzę, że ktoś to dokładnie rozumie. Jezu ojcze, kamera naprawiła się. Te u góry idealnie ma skoki. No ta u góry jest chujowa trochę, więc no niestety. Jeszcze tylko nazwać jakiegoś tytana Małysz, będzie od razu rekord skoczni. No na pewno. Dobra, łyczek czegoś. O, Matulo. W sumie to mogę sobie wziąć kamerkę z drugiej strony, to pokażę wam te terminale z bliska lepszą kamerą. Dajcie mi chwilę.
sumie to nie muszę tego odkręcać, tylko odpiąć, odkliknąć. Dobra. Więc tak, tutaj powinno być... O, kamera postanowiła sobie umrzeć, z tego co widzę. No, zamarła kamera. Tak myślałem, że zamarła. Dajcie mi chwilę, muszę ją zrestartować. Właściwości... O, czekaj, ożyła? Dobra, kamera ożyła, świetnie. Więc tak. Spróbujmy sobie to pokazać bliżej. To co wspomniałem wcześniej przy terminalach, karty broni. Każdy tytan ma swoją brońkę, wybraną odpowiednio. Ja akurat mam tyle fajnie, że mam sobie te brońki zmagnesowane, więc mogę sobie je przyczepiać i odczepiać ładnie. No. Co jeszcze? Tutaj niebieską kostką, taką granatową, będę oznaczał, która jest która. A tą niebieską kostką będę oznaczał specjalne zasady, które są przy tej walce, czyli zasięg widoczności. Bo tutaj gramy taki scenariusz lądowania wojsk Horusa na Delta Garmon, co nie? A jako, że wojska lądują, a to jest pylista planeta, to wzbijają pył. I za każdym razem na początku tury rzucamy jak znajdę, 2 na jaki jest maksymalna widoczność. I ta maksymalna widoczność będzie pokazana tutaj na kostkach i maksymalna widoczność będzie oznaczona w tym wypadku maksymalnie 20 plus wysokość tytana, czy maksymalnie na przykład będzie mógł widzieć na 28, a ten na 26, a te małe będą na 24. Jeśli wypadnie maksymalnie, a może wypaść mniej. Więc takie specjalne rulesy będą na tej rozgrywce. Co jeszcze? Chyba tyle. A kompozycja naszych wojsk? Tak, Legion Mortis nasz będzie zaczynał tutaj po lewej stronie, potem na prawej będzie, a Legion Gryfonicus będzie się bronił po prawej stronie. Celem tej rozgrywki, jak rzadko jest jak największe zniszczenie, jak największa eliminacja, bo przeważnie to są jakieś przejęcia punktów i innych rzeczy. Na nasz Legion Mortis składa się 1 River, 2 Warhoundy, 1 banner Knightów Atroposów. Niestety nie zdążyłem złożyć więcej. Nasze Stalkery, które wczoraj składałem, i nasze Knighty Strixy. Niestety nie zdążyłem ich złożyć więcej. Na Gryfonicus składa się 1 River, 1 Warhound, drugi Warhound, banner Questorisów, 2 banery Cerastusów. Cerastusów dobrze mnie? Tak, Cerastus Knightów. Dobra, odkładam kamerkę i lecimy dalej. Klikło, super. Co tam piszecie? Jest ojcze, kamera to już było, będzie od razu rekord skoczni. Są w uniwersum Warhammera Polacy. W sumie sporo oryginalnych Marinesów w pierwszych legionach, które powstały, są z Kaukazu, z Europy, z różnych miejsc, więc w teorii są, co nie? A jak kapitanowi dałem polską flagę? Okej. Poza tym Grammer ma Vaticanus Knightów. Tak, mamy tutaj nasze kremówkowe Knighty. Generalnie cały Legion Gryfonicus jest trochę kremówkowy. Jak wyjdzie z jednostkami i doborem, punkty jak zwykły Warhammer czy jak Kill Team. Wiesz co? Możemy sobie na szybko policzyć, bo ja nawet nie liczyłem. Generalnie składanie battle groupów to są manipuły, czyli manipuła liczy od 3 do 5 tytanów. Teraz pokazuję na tej mniejszej kamerce. W tym wypadku będziemy używać manipuły, która się nazywa... Bo każda z nich ma swoje zasady, swoje kompozycje i inne rzeczy. Tutaj będziemy używać najprostszej manipuły, którą będę w stanie w miarę zmemoryzować. Czyli...
Venator Light Maniple, która daje nam plusy. If enemy wins shielded or collapses by attacking made by Warhound Titan from this maniple, the River Titan in the maniple can immediately make an attack against. Czyli tak, jeśli nasz Warhoundzik rozwali komuś Void Shielda, to nasz River dostaje ekstra atak od razu. I to jest ten Venator Maniple. Musi się przynajmniej składać z jednego Rivera i 2 Warhoundów. Więc tych rulesów będziemy sobie używać. Dobra, myślę, że rozstawiamy. Jako że w scenariuszu narracyjnym możemy... Legio Mortis zaczyna i może wybrać atakującego. Więc Legio Mortis wyznacza na siebie. Czyli Legio Mortis się pierwsze wystawia i atakuje. Więc mamy sobie nasz deployment zone Legio Mortis, który będzie tutaj. I potem Gryfonikusy będą się rozstawiały tutaj. Dobra. Jako że oni mają dość zwięzły deployment zone, to będą w miarę blisko siebie porozstawiani. Myślę, że... Myślę, że... Dobra, damy radę. Dobra, nasze Mortisy mam rozstawione, to teraz nasz Gryfonikus. Co wy tam piszecie? Dobra, teraz ustawiamy naszych... Zabierzemy nasze kosteczki, piękne. Ciach, ciach, ciach. Zawsze mi się te kostki orderowe mieszają z kostkami od reaktora. No i właśnie go zgubiłem, chyba kostkę od reaktora. To jest zwykła kosteczka, to jest reaktorowa, to jest 8. Zgubiłem drugą 8. Standardowo. Albo gdzieś ją położyłem i nie mogę teraz znaleźć. Bo powinienem mieć 2 A, dobra, jestem ślepy. Stary jest ślepy. Dobra, a co do punktów, to... To sobie za chwilę policzymy, bo aż jestem ciekaw. Ewentualnie później na Discordzie to podliczę i puszczę. Bo tutaj musiałbym sobie pododawać tytany, brońki, traity i inne rzeczy. A to byłoby ciężkie. Dobra. Dobra. Nasze papajowe tytany. Nasze papajowe knajty będą tutaj, jedne, drugie. Tutaj na samym końcu są dość specjalne knajty, które gratisowo na start dostają rulesa odnośnie full stride'a, czyli oni będą mogli na start się ruszyć. A nie, oni nie mogą. Ale dobra, ustalmy im 2 razy 12, bo to są dość specjalne knajty, o których za chwilę powiem. Bonus BGC, tak? Tak. Ale mnie swędzi. Dobra. Rzucamy sobie na naszą zamieć. Zobaczymy, jak daleko będą mogli widzieć w tej turze wszyscy. Wyszło nam 9,9. To nie jest dużo.
18 to nie jest dużo. Czyli de facto full na naszych kostkach. Więc żeby wam zwizualizować, ile to jest 18, to jest tyle plus 1, 2, 3, 4, 5. Gdzieś taka widoczność będzie w tej chwili, plus wielkość tytana, czyli maksymalnie gdzieś tyle. Więc na przykład jak oni normalnie mogliby już do siebie próć, jakby mieli zasięg broni, tak to po prostu nie widzą się, bo jest zbyt duża zamieć. Dobra. Mortisy zaczynają, więc na początku próbujemy dać sobie jakieś specjalne rulesy, jako że wiemy, że jest niska widoczność, to spróbujemy im dać full stride'a. A unit acting full stride on the order cannot attack in combat size. Instead, when it's activated, it can move a number of inches of its speed. This movement must be within the unit's front arc. It cannot make any turn. Czyli oni mają ekstra ruszanie się w fazie strzału? Dobrze to rozumiem? Tak, czyli mają ekstra ruszanie się w fazie strzału. Zobaczymy, czy się uda. Na start będę próbował zdawać command checki na na tym, Boże, na Warhoundzie. On potrzebuje, żeby zdać, gdzie to jest, command 5, czyli musi wypaść 5 lub więcej, wypadło 5, dobra. Czyli pierwszy ma nadany order. Ciach, nadajemy sobie ordera. Próbujemy na drugim zdać. Nie udało się, czyli oni już więcej nie mogą zdawać. Teraz Gryfonikusy. Tutaj chyba podobną taktykę zrobimy, czyli na Warhoundach próbujemy zdać sobie nasz full stride. Wypadło 3, czyli nie możemy już dalej wydawać rozkazów, bo nie udało się zdać tego czeka. Czy możemy jeszcze zrobić coś w tej fazie naszej strategii? Command Shift plus 5, tak, dokładnie. Chyba więcej nie da się zadać w fazie strategii, aż sobie popatruję w moje święte księgi tutaj, ale nie wydaje mi się. Basic rules. Ja nie jestem taki basic. Advanced rules. No, dobra. Czyli przechodzimy sobie do naszej kolejnej fazy, czyli będziemy sobie ruszać się. Pytanko, czy ja chcę puszować reaktory u nich? Wydaje mi się, że to będzie jedyna opcja. No dobra, to będziemy sobie próbowali u wszystkich puszować reaktory i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ła. Czyli najpierw zaczyna nasz Legio Mortis. I lecimy po kolei, czyli najpierw Riverek. On normalnie może się ruszyć 6, ale jeśli spuszujemy reaktor, będzie mógł się ruszyć o 9. Dobra. Wypadło nam jeden stan reaktora, czyli z zerowego przesuwamy się o 1. I teraz nasz Riverek może ruszyć się o 9. Ciach. Cyk. Podobny szacher robimy na naszym Riverze, na naszym Warhoundzie, czyli zamiast 8 będzie mógł się ruszyć 12. Dobra, wypadł nam jeden reaktor. Na szczęście nie przebudzenie ducha maszyny, bo wtedy
Wtedy się zaczyna zabawa. I on może się ruszyć teraz 12, dobrze patrzę? Tak, on może się ruszyć 12. Ciach. Cyk. Dobra, ruszony 12. Dobra, kolejny Warhound. Kulamy reaktorem. Dobra, na szczęście wypadł 1. I on też się rusza ło 12. On jest w sumie nawet bliżej, bo trochę i za daleko ruszyłem. Dalej ruszamy naszymi konstruktami i knajtami. Dobra, najpierw ruszymy sobie tym pajączkiem. Czyli to jest Cerberus Stalker Banner i on może się ruszyć 8. Nie więcej. Ciach. Cyk. I tu mamy naszego Stalkerka. Dalej ruszamy naszymi Atropos banerami. Cerastus Knight Atropos to są te małe. Tak? Dobrze mówię? Nie, to jest ten duży. Boże. To jest ten duży. I nimi się ruszamy przed naszego Stalkerka. I został nam ostatni, czyli Questoris Knight Styrix. I on ma dyszkę. Ciach. Dobra, ruszony. Czyli nasze Mortis się ruszyło. Teraz czas na Legio Gryfonicus. Pierwszy będzie się ruszał. Niech się będzie ruszać ten River. Kulamy reaktorem. Dobra, nie wypadł stan, czyli ten Omnizjasz nad nami czuwa, bo nie wpada nam żaden stan reaktora. I ty możesz się ruszyć teraz o 9, kolego. Ciach. 9. Tutaj. Cudnie. Kolejny Warhoundzik. Tylko czekajcie. To jest Vulcan Megabolter, czyli to ten. Nie. Co? Źle spojrzałem. Swarm Missile Shadow Missiles. To jest ten, a ten to jest ten. Dobra. Kulamy mu reaktorem. Wypadł. Łacie, wypadł mu duch maszyny. Dobra, to teraz się zaczyna tango. Co zadecyduje duch maszyny? Nasz duch maszyny. Awaken Machine Spirit. Czyli rzucamy sobie szósteczką i sprawdzamy na naszych rulesach, co wypadło. Trójeczka daje nam Impetus. The Titan move this 6 straight forward, stopping before it collides with anything. At the end of the move, it's turn 45 degrees towards the nearest enemy unit. Dobra, czyli się ruszamy. D6. No, do jednego incza się ruszamy. Jednego incza. Czyli dostaliśmy kawałek rulesa i wchodzi nam poza tym jeden stan reaktora. To już sobie zaznaczyłem. I ruszamy się 12. Generalnie nie wiem, czy tu będzie widać, ale tu są stany. Nie, tutaj są Awaken Machine Spirit. Może będzie widać. Raczej nie. Ciach. Dobra, wy jesteście tutaj. Teraz kulamy sobie tym na reaktor. Wpadły 2 reaktory. To jest akurat najgorsze, co mogło być. Czyli nasz Warhound ma
Drugi stan reaktora. To jest do bani, ale cóż, bywa i tak. Za to ruszamy się o 12. Czyli jesteśmy gdzieś tutaj. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam jeszcze knajty do ruszenia się. Najpierw ruszymy sobie tymi małymi śmieszkami. Dychę. Czyli przed naszego Rivera. Tymi się ruszamy 12. Ciach, czyli za naszego Warhounda. A ci ruszają się 12. Ciach. I dalej się zobaczy. Skończyliśmy chyba nasz movement phase, bo więcej nie ma się do ruszenia. Oj. Teraz zaczynamy strzelanko. I strzelanko jest tutaj już nawzajem. Teoretycznie movement phase też był nawzajem, ale mi wygodniej to zrobić w tym samym czasie. I zaczyna Legio Mortis. Więc sprawdźmy, czy w ogóle... Generalnie strzelanie jest takie, że najpierw się deklaruje, w kogo się strzela, potem sprawdza się ark, jeśli są jakieś co do tego obiekcje, czy się znajdzie w arku strzeleckim, co nie, w te. Generalnie jak ktoś jest na wprost ciebie, no to zakładamy, że trafisz. Potem trzeba sprawdzić odległość i potem się kula na osłony. Więc będziemy sobie jechali po kolei. Kogo ja bym chciał tutaj rozciapciać? Walę sobie z tego Rivera w te Questorisy. Wszystkim co tu mam, a tu jest sporo. Zobaczmy, czy mamy zasięg, czyli te 18 inczów. Czy to będzie widoczne? Nie, będzie widoczne. Dobra, jest widoczność do nich i chyba wszystkimi brońmi dosięgnie. Bo to jest to. Brońki wszystkie mają swoje zasięgi, swoje wartości. Będzie tutaj widać? Gówno będzie widać. Może tutaj będzie widać. Wszystkie brońki mają zasięgi, strange i inne rzeczy. I chyba wszystkim tutaj trafiamy bez problemu. Gatling Mega Blaster, tylko że tu jest na longu. Bo jak był blisko. Inaczej. Gatling Mega Blaster to jest to, jakby było na odległość 8 cali, to by miało plus 1 do trafienia. Ale jako, że jest na dłuższą odległość, to nie ma ten. Dobra. Więc tak. Co robił Fusion? Bo nie pamiętam. Na początku walimy sobie z Melty. Fusion. Co robi Fusion? Sprawdzam sobie rulesy broni. Fusion. Fusion weapon generate beams of incredible heat which cause even the thickest armor run like wax at the close quarters. If the target of the fusion weapon is with a short range, roll a d10 rather than the 6 of the armor roll. Ok. Czy wy jesteście w 10 inczach? Nie jesteście. Jakby był trochę bliżej, to by zamiast K6 to rzucali K10 na przejście w pancerz, co nie? Ciekawa linijka. No, jest spoko, bo jest przeźroczysta i jest w miarę taka nietransparentna, kontrastowa. No, jest przyjemna. I ona też była w zestawie tym podstawowym. Więc tak, rzucamy sobie jednym dice'em na plus komandem czy balistykiem? Balistykiem. Plus 3 musimy trafić, 3 albo więcej. Dobra, trafiliśmy jedną naszą kostką.
Teraz oni kulają na osłony. Czyli na osłony to jest tutaj. Jest ich 3 w banerze. Czyli 3 lub więcej. Jak jest stręcz broni? Stręcz broni jest 11. Czyli oni nawet nie mogą się przed tą bronią obronić. Ona ich trafia od razu. I teraz sprawdzamy, jak mocno ich uderzy. Czyli używam naszego stręcza 11 plus to, co wypadnie na K6. Czyli oni ich biją z maksymalną mocą, jaką się da. Czyli 11 plus 6 to jest 17. 17 to jest critical hit. Co robi nam critical hit na knightach? Co robi critical hit na knightach? To jest fantastyczne pytanie, nie wiem. Catastrophic damage. Titan Clash, Advanced Rules. Dajcie mi sekundkę. Bo Household. Critical hit. When a banner suffers a critical hit, it loses 2 structural points. Then the one knight and the banner is destroyed. O kurde, blaszka. Czyli tak. Dostajemy 2 structural pointy. To są ci. Ciach. I jeden knight wyparował. Proszę bardzo. Były sobie knighty, nie ma knightów. Dobrze co przeczytałem? Ach, cholera, przeskoczyło mi na złą stronę. Sobie zaznaczę, bo mam wrażenie, że będę tutaj co jakiś czas wracał do tych knightów. Dobra. Critical hit. Jak to się jest? Dobra. Co tam piszecie? Ciekawa linijka też jest jak w Kill Team, że plazma jest no limit. Wiesz co? Tutaj nie plazma, tylko jest taki typ broni fusion? Nie. Dobrze mówię? Jest jakiś typ broni, który beam. Beam trafia zawsze, jeśli jest w widoku. Znaczy jest w zasięgu i jest w widoku. Nie trzeba rzucać mu na armor. Też jest jak Kill Team, no super, ale gierka samemu to lipa, zaproś żonę, to jakbyś grał w szachy samemu. Żona w kinie, więc niestety nie pomoże. I jak próbowałem swoją żonę przekonać, to skończyło się tym, że za parę rozgrywek było, ale koniec końców znalazłem społeczeństwo i akademię. No niestety. Ja mieszkam w takim miejscu, że tutaj nie za bardzo jest kto. Dobra, ale wracajmy do strzelania naszym Riverem. On pierwszym strzałem wyparował jednego knighta. Teraz strzela drugim i tutaj jest już 5 kostek. Co prawda one są słabsze, bo strzela z tego, co jest na górze. Trafiamy na plus 3. Trafiliśmy 3 razy. Oni się bronią przy broni, która ma stręża 4. Przy 2 knightach na plus 4 się bronią. Ło! Kurde. Się bronią na plus 4. Obronili się jedną. I teraz sprawdzamy, jakie hity wpadły, czyli 4 plus to, co wyjdzie na kostkach. Yy, 4 plus 6. Czyli mamy jeden direct hit. Dobrze mówię? Tak. Jeden direct hit. Czyli kolejny knajcik poszedł się parować. Dobra. I strzelamy teraz naszą ostatnią brońką, która ma 6 kostek. Jezu, biedne te knajty wyparowały.
Jak próbowałem... Fusion nie mają Vespidy w Kill Team. Wiesz co, oni mają nie Fusion, tylko... Zabij mnie, nie powiem ci. Może to jest Fusion. Gdzie ja mam te moje... Wiesz co, wyniosłem książki od Kill Teama, więc ci nie powiem. Ale mają coś podobnego. Dobra, kulamy ostatnią, czyli 6 kostek, trafiają na plus 3. To nie... 5 razy trafione. On ten ostatni knajcik na Strange 5... ile on się broni? Strange 5... na plus 5 się broni. Bo został tylko jeden. Czyli obronił się... Obronił się, ładnie się obronił. Obronił się 4 kościami. Dobra, i teraz został nam ostatni hit, czyli 6 plus to, co wypadnie na kości. 6 plus 1 to jest 7. Nie ma trafienia. Dobra. Po zmasowanym ataku Rivera na tą chorągwię Knightów został 1. Dobra, teraz leci... Teraz druga strona, czyli nasz Gryfonikus. On będzie pruł w Rivera i zobaczymy, co tu się uda. A w sumie te kostki mogę sobie tutaj dać, bo będzie mi wygodniej nawet. Czyli on pruje na początku sobie naszego Rivera. On ma... co tu jest? Draining. To jest ten Vulcano Cannon. Draining to jest... jak to się nazywa? Trade broni, który wymaga rzuceniem kostką reaktora, żeby sprawdzić, co się stało. Na szczęście nie wpadł nam żaden stan reaktora. Ten River ma szczęście, bo też wcześniej na dopalanie reaktora nic mu nie wpadło. I strzelamy jedną kostką. Czy trafimy go w ogóle na plus 3? Trafia go. On ma Void Shieldy, więc on się broni teraz na plus 3 Void Shieldem. Ciach. Czyli jeden Void Shield już mu spadł. Zostało mu jeszcze ich 4. Co on jeszcze ma za broniki? On ma jeszcze na... To jest ten. On ma jeszcze na plecach ma Turbo Laser Destructor. Te nazwy tych broni są piękne. One trafiają na plus 3. Jedna trafiła. Test Void Shielda na plus 3. Test zdany. Dobra. I on chyba już więcej nie ma czym strzelać. Dobra, nasze Ligie Mortis. Co by tu zrobić? W sumie to mogę ruszyć tym Warhoundem. No to jest ten? Mega Walter, Insister, Inferno Gun. O nie, złego użyłem. No dobra. Ósemeczką go ruszymy. Tak. Ciach. I go tutaj ruszamy, skręca się w taki sposób. Ciach. A, dobra. Styka. Więc on dostał dodatkowy ruch. Zdejmujemy mu ordera i kostkę. Dobra, Gryfonikus. Gryfonikus, Gryfonikus, Gryfonikus. Jest problem. Bo on tego nie widzi. On tego nie widzi, nie jest w stanie z niego strzelić. Spójrzmy na jego ark strzelania. Nie ma opcji, on go po prostu nie widzi. Więc tym Warhoundem będziemy pruć do tego.
Który to jest? To jest ten, który ma plazmę. Nie? Nie, to nie ten. Na złego spojrzałem. Ten, który ma plazmę, to jest ten. To jest ten i strzelamy sobie najpierw plazmą, która ma strzela 2 kostkami i ona ma... ona trafia na +2, bo ma -1. Dobrze rozumiem? Nie, na +4. Bo jesteś na więcej niż 8, więc na +4 teraz trafiamy. Trafiliśmy raz. On ma pełnego Voida jeszcze, więc broni się na +3. Obronił się. Dobra. Druga brońka. Nie plazma, Insistor Pattern, Melta Lance. I tu jest Fusion. Co robił Fusion? A, jak Fusion byłby bliżej, to by strzelał na D10, nie D6. I on ma 2 kostki na +3. Tak? Nie, on jest w ogóle nie w zasięgu. To jest główne nie w zasięgu nawet, bo to jest na 10 cali. O, panocku, ty nie trafisz. Jesteś za blisko. Dobra. Dalej. Dalej. Kogo my tu bierzemy? Dobra, bierzemy sobie tego drugiego Warhounda. To jest ten. On ma tutaj Inferno Guna, czyli... jak to się nazywa? Miotacz ognia z Promitium, który ma zasięgu... tyle, więc on może sobie plunąć ogniem, ale i tak nikogo nie trafi. Ale ma jeszcze drugą brońkę, która jest Volcate Eradicator. Ona ma 20 cali zasięgu. Zobaczymy, czy trafimy w niego i czy dosięgnie w ogóle. Tak, 20 cali go dosięgnie. I to jest Beam, czyli to jest ta broń, o której wspomniałem wcześniej, czyli ona nie rzuca na... Ona nie rzuca na trafienie, ona trafia od razu. I używa 3 kości. Co wy tam piszecie? Neutron. A, tak, w sensie ta broń Wolspeedów, to jest Neutron, dokładnie. No dobra, gdzie są zergi? Tutaj zergów nie ma. Zergi nie mają tytanów, podobne jak orki z Majorki. Tak. Dlatego ponumerowałem Mandrake'i, przynajmniej wiem, na kogo patrzę. Wiesz co, ja będę musiał sobie też ponumerować. Co to za StarCraft bez zerków? W Herezjach Horusa dzieje się w 30 milenium. W nim jeszcze zergi nie najechały Galaktyki Drogi Mlecznej. Oni są dopiero od 26 albo 8, jakoś tak. Więc tutaj zergów nie ma. Mogły być orgie, ale one zostały wszystkie wycięte w pień. Dobra. Strzelamy sobie naszym Volcate Eradicatorem na +4 trafia i on ma i Draining i Void Breaker, czyli trzeba będzie rzucić reaktorem na pewno. Co robi Draining? Draining to wysysa nam tego, ale Void Breaker. Ultra Void Breaker weapons are unlikely to cause any physical damage to a target. This does not matter. They force to disrupt the Void Shield, pure and simplify. If the Void Breaker weapon hits targets, it's with the active Void Shield. Target controlling player must make number of additional save as shown by the number of the brackets. Ok, czyli Void Breaker daje nam 2 więcej na trafienie. Dobra. Czyli trafiamy na +4. Trafiliśmy 2. Czyli są 2 strzały, ale są dodatkowe 2 za Void Breakera, czyli na plus, którego bijemy tego z plazmą. On ma na +3 save'y i stracił
2 Void Shieldy. Ciach. Dobrze patrzę, plazma. Stracił 2 Void Shieldy. Sorki. I jeszcze muszę kulnąć reaktorem. No, jeden stan reaktora wchodzi na tego śmieszka. Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Shredded Missile, jeszcze ten nam został. To teraz tym sobie będziemy kulali. Kogo ty, przyjacielu, chcesz trafić? Kogo chcesz strzelać? Kogo ty widzisz? Tamtego możesz nie widzieć. Z czego ty możesz strzelać, kolego? Volcate Eradicator. To jest bardzo... On ma tą samą broń co ten. 20 cali i Shredded Missile 40. Kogo ty chcesz strzelać? Problemy, dylematy. Dobra, sprawdźmy, czy on trafi tego. Siach. Dobra, widzi typa. Czyli ten strzela do tego. Ale może do niego strzelać niestety tylko z jednej brońki. Z tego Volcate Eradicatora, bo ta druga go nie widzi. Ja nic nie widzę. A, kamera się spiermandoliła. Niedobrze. To nie maczek, to iPhone. Dobra, już wszystko widać? Cudnie. Kamerka się postrała. Przynajmniej te pierwsze akcje przy ataku zergów, począwszy pierwsze wojny, jakie terenie pozwolili, protosów i zergów. Brzydki maczek. Tak. Kamera naprawiona, czyli tak. Ten strzela do tego, ale tylko z jednej broni może strzelać. 3 kościami. Kością reaktora trzeba najpierw rzucić. I wypadł. O kurwa. Przebudziliśmy ducha maszyny. Dobra, rzucamy na ducha maszyny. Nasz duch maszyny powie, że 2. Impenetrous. The Titan moved this 6 straight forward, stopping before it collides without anything. At the end of the move, turn 40 degrees toward the nearest enemy. No to zajebiście. Dobra, rzucamy sobie D6. 2. Forward 2 to jest tyle. Dzięki temu i naszemu niepokornemu duchu maszyny możemy strzelać obydwoma brońkami w tego typa. Zajebiście. Dajmy sobie jeden stan reaktora. Łocie panie. Jesteśmy na pomarańczowym. Niedobrze. Niedobrze. Ten już ma tak przegrzany reaktor, że za chwilę będzie problem. Dobra, najpierw strzelamy sobie Volcate Eradicatorem na plus, plus ile? Jesteśmy w 12 calach? Jesteśmy. Czyli na plus 3. Trafiliśmy 2 razy. Ten dekraluje order, który się nazywa Void to Full, czyli jako kontratak dla tego drugiego rzuca kością reaktora i wypadło mu też duch maszyny. O kurde. Ocie panie. No czekaj. Czy to jest rzuca się reaktorem, czy po prostu się zwiększa? Dajcie mi sekundę, sprawdzę sobie tego rulesa, bo nie jestem jego pewien. Void to full. Immediately before making void shield save for unit, the controlling player can push the reactor to declare void to full. O kurde, blade. Dobra. Kolejny przebudzony duch maszyny u tego. Zobaczymy, co wypadnie. 2. Czyli rzuca się D6 i się przekręca w stronę najbliższego wroga. 1. Siach, czyli się przesunął tyle do najbliższego wroga. Ale jako, że on użył Void to Full,
wszystkie jedynki, które wypadną, może przerzucić. Dobra, tylko zwiększmy mu stany reaktora. Volcate Eradicator. On też jest na pomarańczowym. O, będzie śmiesznie. Czyli tak, trafili, nie rzucałem chyba na strzały. Trafili 2 razy plus 2 na Void Breakerze, czyli 4 kośćmi rzucają na... Ten rzuca 4 kośćmi na obronę. Ups, nie ta kostka. I on się broni na plus 3. Czyli tylko jedna osłona mu spadła. Dobra, nawet nie był potrzebny. Ciach, proszę bardzo, jedna osłonka spadła. Ten jeszcze strzela, przed chwilą strzelał z tego, jak to się nazywa? Volcate Eradicatora, teraz strzela ze Shrouded Missiles. 2 kośćmi na plus ile? Na plus 2, ale on ma jeszcze Quoke jako rulesa. Co to jest Quoke? Quoke. Ordnance. Quoke. Quake. Quake weapon strikes their target with such a force that the ground raptor and shakes. If an unit is hit by Quake cannon and it hits, it's not deflected by shield, it is caught in the same seismic blast rate. On the end of the following movement phase, the target default and booster speed values are halved rounded now. Okej, dobra. Czyli jak oni trafią z tego Shrouded Missilesa, to on może się ruszać tylko o połowę w następnej turze. Dobra. Trafiamy na trójeczkach. Tak, trafiamy na trójeczkach. Trafili. Dobra, ja sobie jakoś ten stan muszę u niego oznaczyć. Dobra, tym sobie oznaczymy. Ciach. On się broni na 4 w tej chwili. Nie obronił się. Czyli spadły mu Void Shieldy do 0. Czyli ten już nie ma osłon żadnych. Dobra. Kto nam jeszcze został? Zostały nam Knighty. Zobaczmy, czy oni w ogóle mogą w coś strzelić. Nie. Zobaczmy, czy ten Stalker ma zasięgu w ogóle. Ile on ma zasięgu? Nie to jest to. 24. I zobaczmy, czy na 18 on w cokolwiek... Czy może w tego trafić? Czy tu jest 18? 12... 6... Dobra. On strzela w niego. Czyli to jest to. Więc on używa Storm Laser Arraya, który strzela 3 kośćmi i trafia na plus 3. Trafił 2. I teraz on broni swoich Volt Shieldów. Na plus 3 bronimy Volt Shieldów. Obronione obydwa. Dobra. Czyli gówno zrobił. A, znów się kamera. Szajski fon. A, niestety. Klepnij save jobsa. No chciałem coś na tą kamerę poradzić. Ale nie mam. Mam to, co mam. Właściwości. Dobra, próbujmy jeszcze raz. Dobra, kamerka się ożyła. Co to za StarCraft? To już było?
Przynajmniej te pierwsze akcje przy ataku zergów to już było. Kamera, ja nic nie widzę, brzydki maczek. Czy lorowo jest duch maszyny? To jakiś bunt AI? Generalnie duch maszyny to jest AI, które Imperium udaje, że to nie jest AI, ale to jest AI. Tak. Woda w reaktorze, klepnij Steve, szajski telefon, kup se pierwszą lepszą w RTV i podepnij pod kompa. No wiem, mogę kupić. Dobra. Pajączek strzelał do tego tytana. Trafił go, ale osłony wytrzymały. Dobra. Teraz bierzemy nich, czyli naszych Cerastus Nightbannera z Perdaxi i zamiast strzelać, oni mają dodatkowy ruch i robią 12 w tę stronę, chowają się za kamyczkiem i jako, że to jest Perdaxia, a nasi lojaliści o tym nie wiedzieli, to oni robią szacher-macher i przychodzą na stronę wroga. Więc nasza Perdaxia zdezerterowała na stronę lojalistów, na stronę tych, no, Legio Mortis. Generalnie scenariusz tej bitwy jest taki, że oni powinni mieć dużo więcej punktów niż lojaliści. To wpadłem na taki pomysł, że ta Perdaxia zdezerteruje na rzecz Legio Mortis w pierwszej turze. Taki mały twist. Stary wymyślił. Dobra. Jako, że teraz jest tura Legio Mortis. Dobra, ten próbuje strzelić w cokolwiek. Ale raczej nie dosięgnie, bo to musiałby mieć teraz 18 plus 4. I tak, 12. Do niczego nie dosięga. Dobra. Czyli Legio Mortis skończyło naszą fazę strzelania. Zostały jeszcze dwa knajty dwie chorągnie z Cloud Shrouda i z Cadmusa. Dobra, najpierw tym małym pierdkiem strzelamy w tego. Jemu został tylko Gatling. Gatling Cannon, który strzela 8 kostkami na plus 3. 2, 4, 6, 7. W sumie jest... Czy on może mu cokolwiek zrobić? Plus 6. On nic nie zrobi tym Gatlingiem. Dobra, czy on ma jeszcze jakąś inną broń? Ma jeszcze coś małego. To jest ten Rapid. O, dobra. Tym Gatlingiem nic nie robi, bo ma za mały stręcz, ale ma te missile pody, które trafiają na ile? Które mają stręża 5, czyli on już coś nimi zrobi. 5 kostek, nie, 3 kostki. Strzela 3 kostkami na plus 3. Trafił wszystkimi. On już nie ma shielda, więc musimy teraz wylosować, w co trafiamy. Trafiamy mu w nogi. Czyli on tymi rakietkami trafia mu w nogi. I on trafia nimi na ile? Stręcz 5 plus to, co wypadnie na kostkach. I wypadło mu cały pański chuj za przeproszeniem, bo dopiero od piątek wzwyż mu bije, więc rakietki trafiły, ale nic nie zrobiły. Czy on ma jeszcze jakąś broń? On chyba jeszcze miał jakieś coś małego. Melta gun. When one is activated, combat phase, each knight with the Melta gun upgrade can target enemy units within 3 inches. Dobra. On tu jeszcze ma taką małą meltę, ale to jest tylko na 3 cale. A tu jest trochę
To jest za blisko, więc nie. Kto nam jeszcze został? Zostali nam jeszcze ci. Więc ci będą pruli w niego też. Są na tyle blisko, że bez najmniejszego problemu będą trafiali wszystkim. Więc tak. Najpierw próbuję do niego Bolt Canonem. 7 kostek, ale tu jest Strange 3, czyli tak nic nie zrobią. Castigator, Wireblade, Archeon Reaper. Wireblade to jest chyba to, ale to jest tylko na 2 cale odległości, więc i tak nie dosięgnie. Tutaj mamy Prometheum. Pytanie, czy ja chcę strzelać z Prometheum, bo to ma Firestorm. Dobra, próbujemy. Firestorm. Firestorm weapon unleash Gaunt Blazing Prometheum or somewhat revolted fuel. Instead of rolling the heat. Prometheum jest od niego. Dobra, idealnie. Nie dosięgnie tego, a będzie pluło Prometheum w niego. Ile on ma roli na te Prometheum? Dobra, zobaczymy. 2 kostki i 7 Strange'a. Dobra. Trafia na plus 3. Trafił jedną. I... jak się wybiera, w co trafiło? The closest model for the ring, dobra, not is it necessary to make hit rolls this... Nie, czekajcie, to są automatic hity. Dobra. I wybieramy, w co trafiliśmy tylko. Czyli ja tu nie muszę nawet rzucać. Trafiamy go w special, czyli trafiamy go w body. I kurwa, z tą kamerą. Kamera, wiem. Wiecie, coś się skopało. Nie wiem właśnie, czy to jest jakieś wygaszenie, bo wyłączyłem mu wygaszenie. Co nie? On już nie powinien mi robić takich cyrków, bo mu wyłączyłem to wygaszenie. Tak. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Szaleński temu wysyłam wsparcie na DC. Dobra, to później będę sobie czytał. Dobra, czyli tak. Te knajty, które mam w tym miejscu, strzelają do tego tytana. Jako, że oni strzelają z broni, która ma Firestorm i strzela Prometheum, to używamy znacznika. Nie rzucamy na trafienie, tylko decydujemy znacznikiem. Trafione. To ma chyba 2 kostki. A tutaj mam. 2 kostkami trafiamy. Rzucaliśmy wcześniej na to, w co trafiliśmy. Wyszedł specjal, czyli w tym wypadku, jeśli nie ma niczego na grzbiecie, a nie ma, to trafiamy w body. I mamy 2 kostki, które na plus 7 go biją. 7 plus to, co wypadnie na kostkach. Czyli 7 i 2 to jest nic, ale 7 i 4 to jest 11. 11 w body to jest jeden direct hit. Czyli jemu się stan już zwiększył na direct hit na body. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Iron Gauntlet, Shield Block. Shock Blast. Shock Blast, Shock Blast. Który to jest Shock Blast? Gauntlet, Shield, Shock Blast. Czyli on tą tarczą może strzelać na odległość. Dobra, nie ogarnąłem tej broni nigdy. Ta broń... Łocie, panie. Czyli tak. Ta broń ma zasadę rapid, czyli wszystkie szóstki, które wejdą, są podwójnym obrażeniem. Dobra, czyli rzucamy 2 kostki. Trafiamy na plus 3. Trafiliśmy jedną. I teraz trafiamy na 6 plus to, co wypadnie.
6+1, czyli nie zrobiły żadnego damage'u. I to jest chyba wszystko, co te Knighty mają. Coś tu jeszcze zostało? Nic nie zostało. Dobra, kończymy nasz shooting phase w pierwszej turze. Straty. Questorisy z Kazmusa straciły 2. Warhound z Mortisa. To jest ten? Infernogun, nie, to jest ten. Nie, czekaj. Dobrze go zaznaczam? Jakoś źle oznaczyłem. No, ja musiałem go źle oznaczać cały czas. Dobra. Ciach. Schachermacher. Vulcan Megabolter. Infernogun w prawej. Tak. Więc tak. Ten nie ma już tarczy i ma bardzo krytyczny reaktor, więc będzie zabawnie. Do tego jest spowolniony i ma jedno uderzenie, jedno obrażenie w body. Poza tym reszta jest już trochę poturbowana. Zdezerterowały te Knighty na stronę Mortisów. Dobra. Mamy ending phase. W ending phase jedynie te dwa Warhoundy muszą robić jakieś czeki. Czyli ten i który? Shrouded Missile. Ten i ten muszą sprawdzić, czy nie wycieka im reaktor. Dajcie mi sekundę. Ending phase. Dajcie mi chwilę, znajdę tylko movement phase, combat phase. To już było. Titanic coupon. End phase. Result the end phase. Some game effectively. Dobra. Czyli to jest w Advanced Rulesach. Ej, gdzie to jest? Cholera, nie mogę znaleźć. Nie. Optional Rules. Chicken bonus. Nie, to nie jest to. In the basic rules, when Titan reactor is pushed, usually got them plasma reactor, the size reactors less ceramic with a single reactor symbol. Reactor Overload. When a Titan is activated in the damage control phase. Ej, gdzie to jest? Moment, bo nie mogę znaleźć jednego. The end phase. The end phase is usually over very quick. It's mainly chance for players to prepare for the next round. Some game effects take place during the end phase, for example, the regular league. Dobra, czyli to dopiero w tym, nie w end phase, a w damage control. Dobra. Czyli co? Chyba wszystko. Dobra, przesuwamy się na turę numer 2. Teraz już nie zaczyna Legio Mortis, a rzucamy 8, kto ma wyższy start. Czyli Gryfonicus ma 10, Mortis ma 4. Czyli Gryfonicus może wybrać, kto zaczyna. Ups.
Więc Gryfonikus tym razem wybiera na siebie, że zaczyna. I wybieramy, jak daleko widzimy w tej turze. Rzucamy 2 ósemkami, tu 2 dziesiątkami i widzimy na... To jest 6 czy to jest 9? 6. O kurczę, tutaj będzie niedaleko widoczność, bo widzimy na 11 cali. 11 cali plus wysokość tytana to jest mało. To jest mało. Zostawmy sobie tutaj. Więc zamieć nabiera rozpędu. Widzimy na 11 cali. Będzie wesoło. Zacznijmy sobie Strategy Phase'a od Legio Gryfonicus. Dobra. Czy ja chcę jakieś dodać tutaj rozkazy dla nich? Myślę, że ten się nawet nie będzie ruszał. Więc u niego próbujemy dać First Fire. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, First Fire. First Fire. Który to był? To jest ten ze Shrouded Missile. Nie? To jest ten. Ten, dobra. Ten na plus 5. Dobra, jemu się udało. Czyli on dostaje First Fire'a. Ciach. Shrouded Missile? Tak, dostajesz First Fire'a. Co jeszcze? Komu możemy jeszcze coś dać? Ci będą się musieli ruszyć, ci muszą się ruszyć, ci muszą się... Ci nie muszą się ruszyć. I to jest w ich interesie. Więc tym też dajemy First Fire'a. Zobaczymy, czy się uda. Oni mają na 5 plus co? Dobra, już się nie udało więcej. Więc teraz ci mają swojego Strategy Phase'a. Co by tu zrobić? Dobra, jemu dajemy First Fire'a, próbujemy zdać. Na plus ile? Też 5. Dobra, udało mu się zdać, to dostaje First Fire'a. Ciach. Komu jeszcze mogę dać? Nikomu. Dobra. To mamy koniec naszego Strategy Phase'a. Ojciec nie czyta feedbacku, to jakieś wygaszacze. No, jak nie piszecie, to nie czytam. Dawanie nikomu no to celibat. Co? Dawanie nikomu to celibat. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, o czym mówisz. Dobra. Co my teraz mamy? Mamy nasz Strategy Phase się skończył. To będziemy mieli teraz Damage Control. I tu się zacznie zabawa. Bo ten jest mocno przeciążony. Więc będziemy sobie kulali na... czy ja mam tu jakąś podpowiedź? Common Weapon. Nie mam. Ale znajdziemy sobie to. Catastrophic Damage. Movement Phase. Ale najpierw jest Movement, czy najpierw jest... Nie, najpierw jest Movement, potem jest Damage Control. Dobra. Najpierw ruszają się gryfony. Ten rusza się tutaj,
żeby się skitrać i dalej mieć go w zasięgu. Ten podchodzi mu na dupę. Ten podchodzi niewiele bliżej, żeby być dalej w zasięgu, móc do niego strzelać, ale nie być w zasięgu niego. Ten idzie do przodu tutaj. To jest tylko kilka cali, więc nawet nie sprawdzam, bo to jest mniej więcej tyle samo. Za to ci blokują go. I są w zasięgu broni krótkiej. Więc to się ruszył Gryfonikus. To się ruszył Gryfonikus. Ci chyba ile mają? Terrasus Knight Speeda 12. Więc oni robią dokładnie to samo, ale temu tytanowi. Czyli podchodzą na zasięg broni ręcznej. Będzie wesoło. Ale jest problem taki, że oni weszli temu w brońkę. W sumie możemy się trochę rozsunąć, żeby was nie zaciapało. On się trochę podsuwa, tak żeby móc próć do niego z tego, z Flamera. Dobra, ten, ile on się rusza? To jest to główienko, ono się rusza tylko 10. Ciach. Nasz pajączek się rusza 8. Ciach. Nasz drugi Knight się rusza chyba 12. 12. Ciach. Cyk. Żeby być poza zasięgiem brońki. I nasz River. Nasz River zrobi siekę z drugiego Rivera, coś czuję. 6. Cia. Cyk. Zobaczymy, czy będą w zasięgu wszyscy. Dobra, nasz movement z face się skończył. Teraz mamy damage control. Face. Powiedział ojciec, komu mogę dać? Nikomu. Aha, co? Ale nie wiem, jak to zareaguje. No. Nie wiem, o czym wy tam gadacie. Ja się pogubiłem. Dobra. Robimy nasz damage control. Pierwszy River Gryfonikusa nie ma nic do damage'owania. W ogóle porozkładajmy sobie kostki. Ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Żebym wiedział, kogo potem użyć. Cyk. 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 Cudnie. Dobra. Ten River nie ma nic do oslenia, więc on nie używa nic w damage controlu. Ten będzie... Ile on ma tutaj serwitorów? Ma 2 serwitorów. Co możemy robić w damage control phase'ie? Siach, dawaj. Combat phase, damage control. Dobra, mamy tutaj. Możemy, w damage controlu możemy tak. Możemy naprawić popsutą brońkę. Na szczęście wszyscy mają sprawną. Możemy wentylować plazmę, czyli zbija nam level reaktora o 1. Możemy podnieść Void Shielda. Jeśli mamy zbitego o 1, 2 albo coś, nie mamy padniętego Void Shielda, to możemy na 5 go podnieść o 1
A jeśli mamy zbitego, to najpierw musimy go postawić na 6 i dopiero potem możemy go naprawiać. Dobra, więc ten kula najpierw na zwentylowanie reaktora. Najpierw jedną kostką na +4. Udało mu się zwentylować reaktor, cudnie. I drugą kostką na naprawienie volt shielda na +5. Nie udało mu się. Dobra, ten. Ten ma 2 stany reaktora, więc on sobie kula na +4 2 kościami. Mamy problem. Bo został mu na pomarańczowym, czyli za chwilę sprawdzimy, co się dzieje. Jak został reaktor na pomarańczowym. Czekaj. Check for reactor overloads. If a Titan status market is in a hole with the orange or red indicators when it's activated, there is a risk of reactor overload. In the basic rules. Nie. Mnie interesują normalne rulesy. Reaktor overload. Czy ja mam gdzieś tu reaktor overload? Mamy. Reaktor overload table. Hmm, 43. Plasma reaktor dice. Dobra, mamy to. A może czegoś nie rozumiem. Reactor dice. In the basic rules, when the site runs, there are sides of the reactor dice that are marked with a single reactor symbol. Some rules. When the site is activated in the damage control phase or each turn, an reactor status marked in the hole with the orange or red indicator. Dobra, czyli mamy na orange'u go. To co wtedy? In the basic rules, the Titan will suffer hits. In the advanced rules, the controlling player must instead roll reactor overload table. O dobra, czyli 10 kulamy na przeciążenie reaktora. If the marker is orange, roll d6. If it's red... Ok, dobra. Czyli jeśli mamy pomarańczowe przeciążenie na reaktorze, rzucamy 6. Jeśli mamy czerwone, rzucamy 10. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Trudne się wylosowało. Plasma leak. The Titan suffers D3 strength 9 hit in the body. O kurde. D3 to jest... rzucamy 6. Jak wypadnie 1, 2 to jest 1. Jak wypadnie 3, 4 to jest 2. Jeśli wypadnie 5, 6 to jest 3. Dobra, zobaczymy. Wypadło mu 3, czyli 2. Czyli ten tytan dostaje 2 strzały ze strężem 9 na body. Czyli 9 plus to, co wypadnie na kostkach na body. 9 plus 2 nic nie robi, ale 9 plus 6 to już nie są... 9 plus 6 to jest 15. Czyli dostał critical hita na body. A critical hit na body nam daje... Czekaj. Critical hit na body. Critical hit na body. Czekaj. Bo nie mogę znaleźć. Combat sequence. Critical hit. When a location suffer critical hit, it suffer critical damage, then lose 2 structural points. Dobra. Czyli jak dostajemy critical hita, to tracimy 2 structural pointsy i dostajemy critical hita. I on ma reaktor leak 1. Jak dobrze kojarzę, tak? Reaktor leak 1 i on jest chyba w end phase
The Titan reactor containing fuels are failing in the end phase. Advanced Titan reactor status marker of the symbol times showing in the brackets. Ok, czyli jak on ma reaktor LIK 1, to w end phase dostaje jeszcze raz po tym, po reaktorze. O, ten tytan mam wrażenie, że długo nie pożyje. Dobra. Więc tak. Ci już mieli damage controla. Ci nie mają damage controla. Teraz ci. Damage control, damage control, damage control. Tutaj. Ten riverek najpierw kula na ochłodzenie reaktora. Czyli na plus 4. Dobra, udało mu się ochłodzić reaktor. Cudnie. I teraz kula na zregenerowanie shielda na plus 5. Udało mu się. Dobra, czyli on ma shielda na maksymalnej ilości, jaki powinien mieć. Ciach. Ten. On próbuje wychłodzić reaktor. Najpierw na plus 4. Nie udało mu się. Dobra, próbuje drugi raz ochłodzić reaktor. Nie udało mu się. Czyli on też ma na pomarańczowym reaktorze. I też rzuca szóstką na reaktor Overlorda. Co mu wypadnie? Trójka. Power failure. The Titan void shield collapse immediately. If the void shields are already collapsed, the Titan hits roll of czekaj. This roll of 6 aces. Ok, czyli też dostaje D3 bo on ma padniętą osłonkę, więc dostaje D3 ze Strange'em 9. Dobra, ile dostaje tego? Dostaje 3 uderzenia ze Strange'em 9 od reaktora na body. On już ma jednego hita na body. 9 plus 3 to jest 10, czy to jest jeden hit? 0 nic. 4 też jeden direct hit. Łocie panie. Ten dostał po dupie już srogo. Teraz ten ma control phase'a. Na plus 4 próbujemy mu wentować reaktor. Ciach, nie udało się, ciach, udało się. Czyli to on ma zresetowany reaktor. Dobra. Reszta nie ma reaktorów. To mamy nasz damage control za nami. W turze drugiej. Ale gadania. Dobra, co wy tu piszecie? Ojciec słusznie, ale nie wiem jak to zareaguje, że ona powiedz ojciec komu mogę dać. A dobra, to już czytałem. Oj panie Hansie. Półtorej godziny. O, jedna tura na godzinę. No, tu niestety w tej grze to zajmuje chwilę. Więc tak, zaczyna nasz Legio Gryphonicus, które może strzelić jeszcze tym Warhoundem z jednej broni, bo ma First Fire'a, o czym zapomniałem. I to jest Shredded Missile, to jest ten, czyli nim nie powinienem się poruszać. W kogo my strzelamy i czym? My strzelamy ze Shredded Missile'a w tego koleżkę. 2 dice'ami. Na ile? Na plus 3. Trafiliśmy 2. I teraz 6 plus to, co wypadnie w kośćkach, to dostaje obrażenia w co? W to dostajesz obrażenia? W nogi. Dostaje obrażenia w nogi. 6 plus 6 to jest 6 plus 3 to jest nic, plus 1 to jest nic. Dobra. Udało mu się obronić. Jeszcze First Fire'a ma ten śmieszek, który też się nie ruszał. I z czego on będzie strzelał i do kogo? Insistor Patent Metal Lance.
No dobra, to on strzela do nich z tego Melta Lance, jak dobrze myślę. Który jest fuzjonem, który od razu trafia. Czyli nawet nie rzucamy na trafienie. Trafił ich od razu. 9. Czy oni w ogóle mogą się przed 9 obronić? 9. To są ci. 9. Tylko na +6 mogą się obronić. No dobra. Oni się mogą tylko na +6 obronić. Obronili się raz, dobra. I teraz 9 plus to, co wypadnie na kości. 9 plus 1 to jest 10. Czyli 10 to dostajesz jednego structural hita. Dobra. Cudnie. Ktoś jeszcze ma First Fire'a? Nie, nikt nie ma. Dobra. To już zaczynamy naszego właściwego Combat Phase'a. Co by tu można zrobić? Kto by tu zaczął? Myślę, że zacznie nasz River. I będzie pruł do niego. Kamerka dalej działa. Czekajcie. Pod tym kątem właśnie mnie Kill Team przekonuje szybkość i łatwość. No niestety tutaj to trochę zajmuje. Powiedział Szymon, który kończył akademię na 3. turze z powodu zamknięcia miejsca. Tak. No. Tutaj tura średnio od godzinki do 1,5 trwa. Tak. Dobra. Ten River pruje do niego. Najpierw pruje z Volcan Cannon, czyli to jest to. Kulamy reaktorem. Jeden stan reaktora wszedł. Ciach. I jedną kostką trafiamy na +3. Trafiona. 10 plus to, co wypadnie na kostkach, zostanie trafione. To będzie prawdopodobnie critical hit. 10 plus 2 to jest 12. 12 plus 1 to jest zwykły direct hit, niestety. A nie, czekajcie, to jest 1. Czyli dostał krytykala. Dobra, czyli on ma pierwszego krytykala na body. A powinien sprawdzić, na co on trafia. Na legi. Dobra, nie na body. Czyli dostał zwykłe trafienie na legi. I teraz strzelamy z drugiej brońki. Dobra. Czyli strzelał z tego Volcan Canola, teraz strzela z Turbo Lasera. Trafiamy na +3. Czyli trafił jedną. Jako że nie ma shielda, to nie może się bronić. I trafia na Strength 8. Co robi Carapens? Carapens? Dobrze to czytam? Nigdy nie czytaj tego rulesa. Co robi Carapens? Carapens rules. Carapetch. Jak to się czyta? This is a carry weapon high up. The Carapets usually long range support weapon with the fireport to level havoc. Carapetch weapons cannot target units that are within numbers of the inches. That's of the scale. Dobra, czyli jak Tytan ma broń na tym, czy on nie może do niego strzelać? Nie! On nie może strzelać z tego drugiego, on jest za blisko. Ale lipa.
Czyli jak Tytan nosi broń na pleckach, to nie może strzelać do niej bliżej niż wysokość Tytana w inczach. Czyli on ma scale 8, to nie może na 8 inczów strzelać. Dobrze to rozumiem? Ale lipa. Ale lipa. Dobra. Czyli on nie może strzelać do niego z tej broni. Ale kicha. Dobra, czyli nasz pierwszy river strzelał. Teraz druga strona. Ile mamy tu widoczności? Tu mamy widoczności mamy 11 plus 8 cali. Dobra, widoczność jest. Więc ten river pruje do niego. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najpierw pruje z Gatlinga. Gatling Blaster. 6 razy. Combat face. Firing accuracy. Okay. A firing weapon arc is represented by graphic. This shows the weapon range in inches. Weapons have two ranges, short and long. They are primarily used to determine which affect the hit rolls. Might be also referenced to. Okej, dobra. Czy oni trafiają go na -1, czyli trafiają go na... Dobrze rozumiem? Tak. Nie, +1. Trafiają go na 4 lub więcej. Dobra. Czyli trafili go 5 razy z Gatlinga. Void Shield na +3 bronią. Obroniony. 1 Void Shield spadł. Dobra. Czyli z jednej brońki już strzelałeś. Teraz strzela z... Wcześniej strzelał z Gatlinga, teraz strzela z Missile Launchera. 5 kości. Trafia na +3. Czyli trafił 2 razy. Void Shield się broni na +4, bo już jest osłabiony. Obronił się tylko raz. Łacie panie. Dobra. I została ostatnia brońka, czyli Melta Cannon. On jest jednym dice'em na +3. Nie trafił. Dobra. Czyli ten już strzelał. Dobra. Teraz strzela strona gryfonikowa. Myślę, że... Kto by tu strzelał teraz? Strona gryfonikowa będzie strzelała z... Dobra, niech ten strzela do tych knightów, bo są blisko. Będzie wesolutko, coś czuję. Tak? Dobrze myślę? Ups. Maximal Fire. Co daje nam Maximal Fire Rule?
Some weapons, especially such as plasma weaponry, can draw additional power from the Titan reactor to increase their destructive potential before making hit roll. With a weapon with a trait, the controlling player can declare that if they fire maximum fire mode, if they do, the weapon's strength is increased by 2. However, each hit roll of 1 before modifier increase the Titan reactor by 1. Okej, dobra. No dobra, to robimy Maximal Fire'a z tej plazmy, czyli to działa w taki sposób, że każdy hit roll będzie mocniejszy o 2, czyli zamiast 8 będę go bił na 10, ale jeśli wypadnie 1, to zwiększam stan reaktora o 1. Co akurat na nim mogę robić, bo on ma jeszcze dużo, nie ma ruszonego reaktora, dobra. Czyli trafiamy na +3. Siach, czyli trafiliśmy jedną. Przy strężu 10, ich jest 3 jeszcze, to ile wy macie obrony? Questoris Knights, Rasus Knight Banner, Strange 10, oni nie mogą się nawet przed tym obronić. Czyli 10 plus to co wypadnie na kości, 10 plus 3 to jest 13. Czy to jest critical hit? Rasus Knight 13 to jest Devastating Hit. Devastating Hit to są 2 structural pointy. Dobra. I teraz strzelamy z drugiej brońki, czyli tego eradikatora. I tu też są 2 kostki. Fusion. Dobra. To jest ta brońka, której lubię. Czyli oni trafiają na +3. Trafili 2 razy, ale broń jest fuzyjna, czyli jak jest poniżej 10 cali, to zamiast rzucać 6, rzucają 10 na damage. Czyli oni nawet nie będą mogli się przed tym obronić. Co nie? Zobaczmy, czy są jakieś savey na tej broni. Dajcie mi sekundę. To jest ten. Dobra. Strange 9. Strange 9, ich jest 3. Strange 9, dobra, mogą robić na +6 mogą się obronić. Nie obronili się. Czyli Strange 9 plus K10. Czy to są... To są 2 devastating hity. Dwa devastating hity u nich oznacza, że wyparowali. Cała trójka wyparowała. Bo 2 devastating hity niszczą po jednym knajcie, plus dodają 4 structural pointy, więc wszystkie padły. O kurcze. No więc zdrajców udało się szybko ukarać. A, kamera. Nie widzę. Dobra. Czekaj. Naprawiamy. Tym razem pożyła dłużej. Nie to. Dobra. Więc odtwórzmy sobie. Ten Knight trafił ich K10 na 9 i 10, mając stręcz broni już 8, więc wyparował wszystkie 3 Knighty naraz tą bronią. Srogo. To teraz Legio Mortis. Więc tak, nasz Legio Mortis, ten śmieszek, będzie pruł do nich.
I on ma tą samą broń, którą ma ten, którą rozwalił tych tytanów. Znaczy te knighty. Czyli trafiają na +3, bo są blisko. Czyli trafił jedną. Oni mogą się obronić na +6. Nie obronili się. I strzela jedną K10 na 9 plus to, co wypadnie K10. 9 plus 10, dobra. Czyli im zrobił dokładnie to samo, tylko że z jednym knightem. 2 structural pointy i jeden wyparował. Jeszcze został mu, co się nazywa Vulcan Megabolter. Strzela 4 kościami i ma jeszcze Rapida. Nie, 6 kościami. Kurde. 6 kości z Rapidem. Trafia na +3. Trafił 4. Strange 4, czyli oni mogą się przed tym jeszcze jakoś bronić. Z 2 knightami na +4 mogą się bronić. Nie obronili się żadnym. Czyli teraz bije 4. 4 plus to, co na kościach. Czyli muszą wypadać szóstki albo piątki, żeby były hity. Wypadła jedna. 4 plus 5 to daje nam direct hit, czyli jeszcze jednego tytana, jeszcze jednego knighta im rozwaliło. Dobra, tego bierzemy. Czyli knighty poszły się knightować. Tym samym on kończy swoją turę. Znaczy on kończy swoją walkę. Dobra. Kto dalej walczy? Więc ten będzie tłukł w tego knighta. Ten Warhound będzie tłukł w tego Warhounda. I co on robi? On ma Beama, czyli od razu trafia z tego Volcate Eradicatora w niego. Volcate Eradicator ma 3 kości i trafia 5 plus to, co wyjdzie na kościach. I zobaczymy, w co go trafił. Trafił go w nóżki. 5 plus to, co wyszło na kościach. Dobra. 5 plus 6 to są 2 jedenastki. Na nóżkach to są 2 direct hity na nóżki. Nice. Co my tu jeszcze mamy? On ma jeszcze te missile pody. To jest to? Tak, shredded missile. To są 2 kostki. Trafiamy na trójkach. Trafiliśmy jedną. I trafiamy 6 plus to, co na kości. 6 plus 1, czyli nic. Dobra, zapomnę. Czyli ten kończy strzelanie. Kamera. Kamera nic. Dobra, próbujemy jeszcze raz kamerę ożywić. Dobra, kamera ożyła. Więc tak, ten do niego strzelał i trafił mu 2 razy w nogi. Na razie jeszcze bez... Nie, to temu trafia w nogi. Kurde. Ja sobie zaznaczyłem, nie tamtemu. Więc on już ma stan 3 na nóżkach. Bo miał pierwszy. Dobra. Kto teraz w kogo strzela? Został chyba jeszcze ten Warhound.
który będzie strzelał do niego. Na początku Missile Pod, nie, to jest ten. Na początku on pluje do niego z Inferno Canona, naszym pięknym Prometheum. Trafia go 2 razy. On jeszcze ma shielda, czyli na plus 4 się broni 2 razy, zobaczymy. Obronił się 2 razy, czyli shield jego utrzymał. Niedobrze. Nie, tam były 3 kości, dobra. Czyli na plus 5. Dobra, jednak mu spadł ten shield, bo tam były 3 kości. Mamy jedno trafienie. Na plus 7 plus to, co na kostce wypadnie, go trafia. I trafia go w body. 7 plus 5 to jest 12 w body. 12 w body. To jest Devastating Hit. To jest ten? Dobrze patrzę na niego? Plazma. Nie, to jest ten, dobra. Devastating Hit, czyli dostaje 2 strzały w body. O Jezu. Czy on jeszcze może czymś strzelać? Tak, może strzelać jeszcze Volcate Eradicatorem. 3 kostki. Beam, czyli on też go od razu trafia bez rzucenia na ballistic skill'e. I trafia go 5 plus to, co na kostkach, bo on już nie ma shielda. 5 plus 2 to jest nic, 5 plus 5 to jest 10 i trafia go w co? Body. Trafia go w body. To jest ten? To jest ten, tak. Czyli trafia go na 2. Dobra. Czyli ten za chwilę będzie miał critical hita w body. Dobra, czyli ten zbił mu tarczę i zadał mu 2 hity w body. Jeszcze nie critical. Co nam zostało jeszcze do walki? Zostało nam po jednym knajcie. Dobra, czyli ten mały knajcik będzie pruł w niego na początku z naszego Prometheum pięknego. Tam chyba była 3 hity. Który to jest? Flame Cannon. 2 hity, nie 3, dobra. On go trafia od razu. 7 plus to, co na kostkach wypadnie w głowę. Dobra. 7 plus 6 i 3. 7 plus 3 to jest 10. To jest hit pierwszy w głowę. To jest, bo... To jest ten Vulcan Mega Bolter. To jest pierwszy hit w głowę. I 7 plus 6 to jest 13. To też direct hit. Dobra, to nie jest problem. Co ty jeszcze masz tu za brońki jakieś? I on jeszcze ma tą broń ręczną, jako że jest na 2 cale, to go sieka. W co go sieka? Sieka go w body. I trafia go na weapon skillem, bo to już jest blisko. Weapon skill na plus 3. Trafił go raz. I trafia go 7 plus to, co na kości.
7 plus 5. Trafia go 12 w body. 12 w body. 12 w body. To jest kolejny hit i coraz bliżej pierwszego criticala u niego. Dobra. Więc ci się już ruszyli. I teraz zostali tak. Ten nasz piękny knajcik będzie Proof Rivera. Questorius Knight. Nie, to jest to. Cerasus Knight Atropos. To jest jeden strzał na plus 4. Nie, czekaj, to jest weapon skill. Tak, jeden strzał na plus 4. Nietrafiony. Dobra. I jeszcze jest ta druga brońka. Atropos Laser Cutter. Dobra, czyli oni strzelają tylko jednym dosięgli. Dobra, czyli ten strzelał do niego raz, nie przebił się, znaczy nie trafił. Teraz strzelają, ten strzela do niego. Ma tam Gatlinga, który jest za słaby, ale ma rocket pody. Które strzelają 3 kostkami. Na ile trafiasz? Na plus 4. Trafił go 2 razy. Trafił go w nóżki. I rocket pody są 5 plus co? 5 plus to co na kostkach. Czyli 5 plus 2 nic. 5 plus 5 to jest 10 w nóżki. Kolejny hit na nóżki. Dobra. On ma jeszcze dwie inne bronie. Jedna to jest Melta, która tutaj może być przydatna. Czyli to jest hit na 8. Combat phase. Each knight with a melt gun upgrade can target an enemy unit with it and suffer strength hit. Czyli tu jest melta, która go bije na 8 w co? W body. 8 plus 1, 9 w body, to nic nam nie daje. Jest jeszcze ten mieczyk, który bije za ile? Melee weapon. 1 kostka i 7 strężów. I trafia na 3. 1 kostka, trafia na 3, trafiło. Trafiło w co? Trafiło w nóżki. 7 strężu, 7 plus 3 to jest 10. Co daje nam critical hita w nóżki. Cudnie. Więc niby mały pierdek, a zrobił mu kuku w nóżki. No, kamera. Jeśli używaj kamery z Maca z iPhone'a. Wiesz co, następnym razem to jakoś inaczej przemyślę. Dobra. Czyli tak. Ten mały pierdek natłukł mu tak w nóżki, że zrobił mu critical hita w nogi. Co u niego sprawi, to że będzie miał problem z ruszaniem się w kolejnej turze. I to dość duży. Dobra. Teraz będzie strzelał nasz pajączek. I będzie strzelał do tego tytana. Czy on go ma w zasięgu? Tak, ma go w zasięgu.
Storm Laser Array. Dobra, 3 kostki. Trafia na plus 4. Trafił go 2, znaczy trafił go 1. Jako że on ma już padniętą tą, to trafiał go 4 plus to co na kostce i trafia go w co? Trafia go w body. 4 plus 3 to nic nam nie daje. Dobra. I został nam ostatni ten mały Questoris. Zobaczymy. Volcate. To jest ten. Trzy kostki. On go strzela. Jest ten? Tak. On go strzela 3 razy w tego. Na plus 4 trafia. Trafił go 2 razy. Teraz sprawdzamy w co. Trafił go w body. I teraz 4. 4 plus 4 plus to co wypadnie na kostkach. Na szóstkach go trafia. 4 plus... Tam jest 9 też jakaś? Nie. Czyli go trafił, ale nic nie zrobił. Nie ma różek, nie ma muchu? Nie, wiesz co? Jak masz uszkodzone nogi, to będziesz rzucał randomowe przekręcenie o 45 stopni, jak dobrze pamiętam. Ale to dopiero za chwilę. Chyba wszyscy strzelali, więc kończymy nasz shooting phase w tej turze. I mamy nasz end phase. Jako że już mamy critical hity, to musimy sprawdzić co się dzieje. Pierwszą rzecz sprawdzimy u niego reactor leak. Reactor leak. Co daje nam reactor leak? Reactor leak. This Titan reactor content fields are failing. In each end phase, advanced Titan reactor status marker number times of the bracket. Czyli on jest już na czerwonym reaktorze, czyli jest problem. Dobra. U niego jest stabilizer damage. The Titan stages stabilizer struggle to keep it upright. In the end phase, roll d6 of the Titan on 1 to 3 turn 45 do lewo, 4-6 do 45 po prawo. Dobra, czyli rzucamy K6. Jak wypadnie od 4 do 6, to on się przekręca 45 stopni w prawo. Tym samym on już niewiele może strzelać do niego, co nie? Ale do tego już miałby ciężko, jak miał strzelać. Dobra, czyli mam nasz end phase z głowy. Tura numer 3. Sprawdzamy, kto będzie miał inicjatywę. Ups. Legio Gryphonicus będzie miało 7, Legio Mortis 4. Czyli znów Legio Gryphonicus zaczyna. Rzucimy na naszą widoczność. Widoczność będzie 3 plus 8, to jest 11. Czyli taka sama jak w poprzedniej turze. Strategy phase. Czy ja chcę coś robić w strategy phase? Czy ja w ogóle będę się ruszał?
Dobra, temu robimy First Fire'a. 5 albo wyżej. Dobra, czyli on ma First Fire'a. To jest ten z Shredded. Dobra, ten ma First Fire'a. Komu jeszcze robimy jakieś... Temu też robimy First Fire'a. Zobaczymy, czy się uda. 7. Udało się. Komu jeszcze robimy First Fire'a? Czy ma to sens? Dobra, próbujemy tym Knightom zrobić First Fire'a. 6 i 5. O, jest jeden. Jest drugi, dobra. Czyli udało się wszystkim dodać rozkazy. Kurde. O, nie z paterkiem. Łocie panie. Dobra, próbujmy jeszcze temu Archontowi dać First Fire'a. No i jemu już nie weszło. Dobra, teraz nasz kochany Legio Mortis. Dobra, dajemy First Fire'a na Riverze. 9, udało się. I komu jeszcze dajemy First Fire'a? Dobra, temu Archontowi też dajemy First Fire'a. Nie udało się, dobra. Czyli ci mają 4 First Fire'y, Gryfonikusy, a ten nie ma żadnego. Ci mają jednego. Teraz chyba Movement Phase, jak dobrze kojarzę. Tak, Movement Phase. Może się ruszyć tylko ten. Dobra, to on się podsuwa do niego bliżej. A ci. Ten się podsuwa do niego bliżej, tak żeby mógł użyć broni melee. Ten tak samo się podsuwa do niego bliżej. Tak samo nasz piękny pajączek. I to było na tyle, jeśli chodzi o nasz Movement Phase. Teraz mamy Damage Control. Dobra, lecimy po kolei. A nie, w naszym Movement Phase możemy jeszcze strzelać. Dobra. Strzelamy najpierw naszym Riverem. To jest ten. I on pruje do kogoś z czego. Czyli trafiasz go na +3 pruje z tej brońki do niego. Zobaczymy, czy go trafi. Nie trafił. Reaktor. Dobra, na szczęście nic nie weszło na reaktor. Czyli nasz pierwszy order wleciał. Warhound z Shredded Missile. On strzela z... Gdzie jesteś? Z Volcate Radiatora. Dwoma to jest... Który to jest? To jest ten. Beam, czyli on od razu go trafia. 3 kostkami. 5 plus to, co na kostkach wyleci. Dobra, 5 plus 5 to jest 1 hit. I w co go trafiłeś? W główkę go trafiliśmy. Łocie panie. A on już dostaje po łbie.
Czyli ma critical hita na głowie. Ostro. Dobra. I to był nasz shooting First Fire na tym riverze. I jeszcze jest First Fire na tym malutkim śmieszku. I oni też prują w niego, co nie? Więc tak. Trafiasz go na plus 4. Trafiłeś go raz. Trafiłeś go w co? Trafiłeś go w nóżki. I trafiłeś go na 5 plus 1, czyli za nic go nie trafiłeś. To jest pierwsza brońka. Meltom go trafiamy na 8. 8 plus... trafiamy go w co? Trafiamy go w body. 8 plus 3 to jest 11 w body. Czy to jest u niego kolejny critical hit w body? O kurczę. Koleś jest już na czerwono. Jeszcze jakaś brońka? Jeszcze jest ten ręczny. Jeszcze ta ręczna brońka. Trafiam go na plus 4. Trafiony. Trafiam go w co? Trafiam go w głowę. 7 plus to, co wypadnie na K6. 7 plus... Łocie panie. 7 plus 5 to jest 12. To jest pierwszy hit na głowę, kiedy już jest jeden critical hit. Ostro. Dobra, naprawimy kamerę. Dobra. Czyli ten mały pierdek jest blisko i go tłucze ze wszystkiego, co ma pod ręką i uszkodził mu główny korpus i uszkodził mu główkę. To jest problem. Dobra. Kto ma jeszcze First Fire? Ten miał First Fire i teraz jeszcze ci mają First Fire. Dobra. Czyli ten jeszcze ma First Fire Order i strzela oczywiście do tego. Strzela z miotacza, który od razu trafia. I trafia go za ile? 2 kości. 2 kości na 7 plus to, co na kości wypadnie. Ło! Czyli się nie udało i jeszcze został ten melee weapon. Czyli trafia go na 4 plus 2 kośćmi. Trafia go... nie trafił go ani razu. No dobra. I jeszcze nasz River ma First Fire'a. Jako że nasz River ma First Fire'a, to próbuje się pozbyć tego. I strzela do niego z... Z czego on do niego będzie strzelał? Strzela do niego z Gatlinga. 6 kośćmi. Trafia na plus 3. Ale nie poszedł ten rzut. Dobra, trafił go 2 razy. Gatling ma 5. Czyli on się broni w tej chwili na 5 plus ze swoim Ion Shieldem. Obronił się raz. I teraz tak, 5 plus to, co wypadnie na kostce. 5 plus 6 to jest 11, a 11 to jest direct hit. Dobra. Czyli mieliśmy nasz movement phase i first fire, więc teraz będzie damage control.
Jak dobrze myślę? Tak, damage control. Tutaj będzie się grubo działo. To lecimy sobie od góry. Pierwszy River rzuca 3 razy na podniesienie tarczy. Ani jednomu nie weszło. Warhound rzuca 2 razy na... Znaczy pierwszy raz na podniesienie tarczy. Nie weszło, drugi raz weszło. Dobra, jedna tarcza podniesiona. Drugi Warhound. On musi mieć zbitą tarczę. Czy nie? Tak, on musi mieć zbitą tarczę. Dobra. Czyli on... No i powaliłem. I nie wiem, który ma teraz zbitą tarczę, który nie. Nie, to nie jest tamten. Ten jest zbity. Ten najpierw próbuje wychillować swój reaktor 4. Dobra, jeden udało mu się wychillować. Kto tu jeszcze może coś naprawić? Ten próbuje cokolwiek zrobić. Czyli tak. Chillujemy reaktor na 4+. Dobra, o 1 wychillowany. Dobra, i próbujemy jeszcze raz wychillować reaktor. Dobra, reaktor wychillowany drugi, na drugi stopień. I to był nasz damage control. Okej. Więc zaczynamy strzelanie. Dajmy sobie kostki do strzelania. Ciach, ciach. 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 Dobra, to zaczyna nasze Legio Gryphonicus. Co by tu zrobić? Dobra, czyli tym Riverem prujemy w niego. Jedną kostką trafiamy na +3. Trafione. On nie ma tarczy. Więc trafiamy go na 10 plus to, co wypadnie. Siach. 10 plus 6. 16 dostał hita. My dostajemy jeden stan reaktora. Nie dostajemy jednak. Dobra, dostał hita za 16. A w co dostał tego hita? W body. 16 to jest critical hit. Czyli on będzie miał już reaktor Leak 1 i VSG Burnout. Nie wiem, co to znaczy. Ale to na pewno nie jest miłe. Będzie wesoło w endphase u niego. Zobaczmy, co to jest VSG Burnout. The Titan Void Shield Generator have burned out. Its void shield collapsed immediately. The Titan cannot use raised shield repairs until this damage has been repaired. Ło, chłopie. Młody ci tam za plecami chodzi. Mam nadzieję, że nie.
bo to byłoby ciekawe. Więc tak. Ten River tłukł tego, zrobił mu drugiego critical hita na body, czyli on w tej turze mam wrażenie, że on wybuchnie sobie. Albo na end phase. Zobaczymy. Dobra. Jako że on już jest pod końcówkę, to najpierw nim strzelamy. I w kogo by strzelać? Prujemy do tego tlena. Czyli to jest ten, który ma do niego. Apelujemy najpierw do niego z Fusiona. Trafiamy go na +3. Trafiliśmy go 2 razy. Czy on ma tarczę? On jeszcze ma tarczę. Więc broni się na +4. Obronił się 2 razy. Kurczę, dobra. To teraz strzelamy z Vulcan Megaboltera. 6 kostek. Ups. 2, 4, 6. Na +3 trafiamy. Trafiane 1, 2, 3, 5 razy. Do tego jeden critical hit. On ma save'y na +4 na Void Shieldzie. Więc ma spadniętego Void Shielda. Dobra. Już do 0. Ciach. I chyba tyle. No dobra. Ojciec jest za bardzo skupiony na planszy i nie widzi swojego młodszego. Weźcie, proszę. Czyli ten pruł do niego i zbił mu pozostałego Void Shielda. Co by tu teraz zrobić brzydkiego? Dobra, to ten pruje do niego. Czyli to jest ten pruje do tego z Infernoganem. Dobra. Więc Plazmagana Maximal Fire. Co robi Maximal Fire? Nie pamiętam już. Subopon Speciality Search Plasma Weaponry. A, dobra. Za ile go trafiamy? Robimy 2 hity na +4, bo jesteśmy na bliskim dystansie. Trafiliśmy go raz. On się broni na +3 shieldem. Obronił się. Dobra, to była pierwsza brońka. Druga brońka bije go Fusion na +4 trafiamy. Nie trafiona ani razu. Łamatko. Tu będzie za chwilę niemiłe spotkanie. Dobra. Kto z kim walczy teraz? No dobra, to ten opłaca mu się pięknym za nadobne. Czyli ten próbował trafić do niego, nic mu nie zrobił, tylko zbił mu... Nie, nawet mu nie zbił ani jednego shielda. Za to ten pruje do niego z bardzo bliska, z bardzo niemiłych broni, a ten nie ma żadnego shielda. Będzie wesoło. Więc tak. Najpierw używamy Volcate Eradicatora. 3 kostki.
Czy to jest beam? Tak, to jest beam, czyli on od razu go trafia. Sprawdzamy, w co go trafił. W broń. Chyba będzie pierwsza zniszczona broń. Zobaczymy, która i komu. Dobra. Czyli 3 kostki, 5 plus to, co wypadnie na kostkach. 5 plus... czy 9 niszczy broń? Tak. Została mu zdisablowane plasma gun został mu wyłączony. Dobra, pierwsza brońka unieszkodliwiona. Czyli on już nie może z plazmy strzelać. W sumie nawet możemy mu ściągnąć. A co tam? Kamera. Ciekawe. Więc tak. Ten temu rozwalił pierwszą brońkę. I teraz tak. Strzela do niego z drugiej broni, która też jest znacznikiem, więc nie strzela na hit. Tylko zobaczymy, w co trafia. W body. Używa 3 kostek. 7 plus to, co na kostce. 7 plus 3, 10. Wow. To są mocne hity. Bo tak, 10 to jest jeden hit. Ale 7, 13 to już są devastating hity. 2 i wpada pierwszy critical hit na bodym. Dobra. Chyba tyle ze strzelania. Dobra. Więc tak. Ten temu rozwalił jedną broń i zrobił mu jednego criticala hita na body, więc jest reaktor leak. Co mu jeszcze zostało to? No dobra. To ten river pruje do tego rivera. Czekajcie. Ciach. Ciach. Najpierw prujemy z... Najpierw prujemy z tych, no. Z rakietek. I zobaczymy, czy go trafi. Na plus 3. Trafił go 2 razy. Ale ja jestem cwany i tym robimy sobie Void to Shield. Więc rzucamy kością reaktora. Wpada jeden stan reaktora, ale wszystkie jedynki będę mógł przerzucać teraz. Trafiamy na 4 plus. Jedno jest uratowane i jedna jest jedynka do przerzucenia. Uratowana. Dobra. Co możemy tu jeszcze mu zrobić? No dobra, dobijemy go teraz gatlingiem. 6 kostek. Na plus 3 trafiamy. Trafiło 5. I broni się na 4. Broniło się. Jedynki do przerzucenia. Dobra, jedynki przerzucamy, zobaczymy, co się uda. Dobra, w końcu mu spadła ta ostatnia tarcza. Ale dosłownie jedną kostką, bo tak to prawdopodobnie by się uratował. I
I tutaj strzelamy już furzynem. Jedna kostka trafia na +3. Nie trafiła. Kurczę. Ale ten zbił temu przy pomocy rakietek i Gatlinga wszystkie tarcze. Więc ten już nie ma tarcz żadnych. Co jest dobrą informacją dla tego Knighta, jak będzie później walczył. Dobra. Czy ty już walczyłeś? Nie, ten jeszcze nie walczył. No dobra. To teraz tak. Ten będzie tłuk tego. No dobra, próbujemy. Na początku walimy do niego z Volkate Eradicatora 3 kostki. Tu jest beam, czyli od razu go trafiamy. Czyli 5 plus co? 5 plus... Ło! 2 dyszki mu wleciały, a na co? Na body. 2 dyszki na body. No niedługo będzie trzeci critical hit. To jest problem. Więc teraz jeszcze mu zostały te misyle. Shroud missile. 2 kostki trafiają na +3. Trafione obydwie. Trafiają w co? Trafiają w nóżki. Trafiają na 6 plus to, co wyrzucimy. 6 plus to, czyli nic nie padło. Dobra. Więc tak. Ten do niego pruł z Volkate Eradicatora i zrobił mu kolejną dziurkę w pancerzu. Dobra. Kto teraz pójdzie na ogień? Cerasus Knightatropos. Dobra. Więc ten będzie pruł do Rivera teraz. A jako, że jest blisko, to on może użyć swoich specjalnych broniek, które są mocne. Poza tym ten jeszcze ma takiego rula, że jak walczy z wysokimi przeciwnikami o skali 7 lub wyższej, jak wypadną mu jedynki, to może je przerzucać. Taka ciekawostka. Dobra, naprawiamy kamerę. No, ożyj pani kamera. Dobra, kamera ożyła. Więc tak, ten będzie pluł do niego. I ma takiego specjalnego rulesa, że będzie mógł przerzucać jedynki. Jeśli walczy z wielkimi przeciwnikami. Dobra, zobaczymy, co mu się uda. Trafia na +3. Jedna kostka z pierwszej broni. Trafił pierwszą bronią. 6 plus conclusive. Co to jest conclusive? Some munition produce a conclusive blast that can cause the hostage. Okej, dobra. Ten ma taką brońkę, że jak go trafia tytana, który nie ma broni, rzuca D6, żeby sprawdzić, co się stanie. Czyli szóstka, jak wypadnie 6, to przekręca się w prawą stronę o 45 stopni. No dobra. I teraz to jeszcze na hita. 6
6 plus to, co wypadnie na kości. A, czyli nic. Dobra. A jeszcze ma drugą brońkę. Fusion. Czy Fusion to jest to? Dobra. Trafia na 3 plus. Trafił 2 razy. Ale jak to, że to jest Fusion, to bije dziesiątkami. Czyli to będzie 6. Nie, dobrze patrzę? Sześć plus K dziesiątki 2. Czyli 6 plus łocie panie. Bo River dostał. A w co dostał? W karapel. Nie w weapona, tylko w body. Dostał 2 piętnastki. 2 piętnastki w body. Czyli dostał 2 critical hity w body. Łocie panie. No to ten River ma duży problem teraz. Wow. Kogo teraz ruszamy? Dobra, znęcajmy się dalej nad tym biednym Riverem. Nad tym biednym Warhoundem. Ten dalej tłucze w niego. O matko. Dobra. Najpierw zróbmy mu Meltguna. Dostaje hita za 8. 8 plus to, co wypadnie. 1, 9. Chyba nic na to nie da rady. Nie. Dobra, czyli Meltgun nie wszedł. Missile pody. Sprawdzamy, czy trafiamy. Tam jest chyba 3. Tak. 3 na plus 4. Na plus 4 czy na plus 3? Nie, na plus 3. Trafiałem na plus 3. Trafiły 2. Trafiałem w co? Trafiałem w nóżki. I 5 plus to, co na kościach. 5 plus 5. 2 hity na kości. 2 hity w nóżki. Łacie panie. 2 hity w nóżki mu wleciały. Kolejne. I został mu jeszcze melee weapon. Questoris melee weapon. Trafia na plus 3. Trafił. I 7 plus to, co na kości. A w co? Trafimy w główkę. 7 plus to, co na kości. 7 plus 6. 13 w główkę. 13 w główkę. To jest, a dobra, to jest direct hit na szczęście. Ale to zabolało już go. I tyle. No dobra. Myślę, że po tej turze będziemy kończyć. Bo jednak trochę się dzieje. Na end phase zobaczymy, co się stanie. No dobra. Teraz bijemy z tego najmniejszego Questorisa w tego. Czyli ten mały czerwony bije tego dużego żółtego, który już nie ma jednej brońki. Będzie wesoło. Co on tu ma za bronię? Czyli on trafia na plus 3. Dobra, strzela z pierwszej brońki na plus 3. Trafił wszystkim.
I pierwsza brońka jest 4 stręża. 4 plus to są na kościach. O, jeszcze. Ups. 4. Niczym nie trafił. Dobra, druga brońka. Hekate Siege Claw. Czyli też trafia na plus 3. Dobra, a w co trafia? Trafia w nóżki. I tu jest już gorzej, bo to jest 6. A co to jest rending? Rending weapon have the potential to cause horrific damage if the strike is true. If the armor roll of rending weapon is 6, roll D3 to add results. Okej, dobra. Czyli ten ma taką brońkę, że jak wypadną szóstki, to dodajemy jeszcze D3. Grubo. 2 razy. 6 plus co? Jest jedna trójka. 6 plus 3 to jest nic. 6 plus 6 to jest 12, ale jeszcze roll D3. 12 plus 3. Czyli 15. A 15 w nóżki u niego to jest critical hit. Srogo. Czyli mamy critical hita w nóżki u niego. On chyba jeszcze ma... Tak, on ma tu jeszcze małą plazmę. Dobra. Ale ta mała plazma nic nie daje. Dobra. Więc ten mały pierdek rozwalił mu nóżki. Dobra. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam Tech Knighty. Czyli ten pierdek bije tego teraz. Ale się znęcamy nad nimi. Dobra. Trafiamy na 3 plus. 2 kostki. Dobra, jedna trafiła. Trafiamy w co? Trafiamy w brońkę mu. Temu trafiamy w brońkę. 7 plus co? 7 plus 3 to jest 10. Dobra, jedną brońkę mu rozwaliliśmy. I niech to będzie ten Wulkan Megawolter. Siach. I nie masz jednej brońki, chłopie, dziękuję. Dobra, i teraz drugie hity. Już z gorszej broni, bo teraz to będzie... Angled Flamer. Czyli trafimy od razu. 7 plus to co na kości. Nic nie wrobiło. Ale zobaczmy, czy może w brońkę wpadnie. Nie, nie wpadło mu w brońkę nawet. Czyli ten rozwalił mu jedną brońkę. Dobra. Został nam ostatni. Ostatni, który będzie tłukł. Ten będzie tłukł w tego teraz. Więc tak. Najpierw z pierwszej brońki plus 4. Nie weszło. Dobra, druga brońka. 3 kości. Plus 4. Weszła jedna. Dobra, w co wchodzi? W body. Czyli tu jest 4. Na szóstkach wpada. Nie wpadło. Dobra. Czyli ten nic mu nie robi. Dobra. Chyba wszyscy się wystrzelali. Zrobimy sobie end phase'a i zrobimy małe podsumowanie. Popsuło się znowu.
Więc tak. Pajączek strzelał do tego tytana i nic mu nie zrobił. No dobra. To teraz robimy end phase'a. Łocie panie. Więc u wszystkich trzeba będzie sprawdzić, co się u nich dzieje. Więc tak, pierwszy river. Mamy moje feedback. The mind impulse unit has been hit. Disrupting the crew, link, manifold, any command checks made for the Titan have -2 modifier. Ok, dobra. Czyli tu jest command 6, czyli tu będzie command 6, dobra. Ciach. To sobie w taki sposób możemy zaznaczyć. U niego jest gorzej. U niego jest reaktor leak. Czyli reaktor leak jest 1. Stabilizery się mu popsuły. 4. Na 4 stabilizer on the left. Który to jest tytan? Czyli ten się przekręca 45 stopni w drugą stronę, czyli nie będzie mógł do nikogo strzelać w tej chwili. Musi się ruszyć. Dobra. U niego reaktor leak jest na czerwonym. Tutaj jest problem, bo od razu wchodzi reaktor leak na żółty. Nie, wchodzi mu o 1, dobra. Command checki na 6. Nawet nie na 6, tylko na 7. Dobra. I też rzuca kostką na przekręcenie się. 6, czyli się przekręca 45 stopni w tę stronę. Dobra. Podsumujmy. I to był koniec drugiej tury. Pod koniec drugiej tury mamy jednego tytana na czerwonym i to jest ten. Czyli możemy nam sobie sprawdzić, co mu wypadnie. Bo jakby mu wypadła chyba 10, to wybucha, co nie? No, jakby wypadła mu 10, to by bęcnął. W sensie ten. Więc myślę, że pod koniec kolejnej tury któreś z nich zaczęłoby wybuchać. Albo by się zaczęły wyłączać. No. Ogółem, jeśli mam podliczyć punkty, to w tej chwili byłoby 12 do... To jest 8, 6. No w tej chwili Lego Mortis by wygrało, bo rozwaliło im więcej knightów. Ale gra jest przemyślana na 5 tur. I myślę, że na pewno te tytany poszłyby pa. Ten możliwe, że też by poszedł papa. Te knighty też by poszły out. Ten może by przeżył, ale tutaj przez wybuchy to byłoby poniszczone. Więc myślę, że tak czy siak Lego Mortis by tutaj wygrało. O matko. Jeszcze w ogóle miałem osobne rulesy dla Legionów, ale ich już nie używałem. Człowiek się nagadał. Ile wyszło? 3 godziny równo. Pięknie. Więc tak mniej więcej Titanicus wyglądał. Grając solo, matematyka po drugiej godzinie już wjeżdża na głowę mocno.
nadzieję, że się podobało, bo mi się bardzo podobało. I co? Jedyne na czym mogę popracować to lepsza kamerka, bo jednak telefon jest zawodny. Trochę miałem nadzieję, że te rulesy związane z widocznością będą bardziej wpływały, a jednak nie wpływają tak mocno, jakbym chciał. No, to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wszystkim. I do następnego. Na razie.